Siemka, ja jestem Adacho i jak się okazuje, krótka jest droga od sceptyka do entuzjasty. Albo jakby to powiedzieli chłopaki z frontu wyzwolenia Dragon Balla, dajmy entuzjasty. Za takiego się dzisiaj uważam. Dajmy entuzjastę. 8 odcinek, a zwłaszcza jego pierwsza połowa pod kątem wizualnym, zdmuchnęła mnie z planszy, tak jak tego oczekiwałem po zapowiedzi, którą widzieliśmy tydzień temu. Nie wiem jak wy, ale dla mnie to była... Zresztą zaraz wam powiem, zaraz się będę nad tym rozpływał. Tydzień temu marudziłem, bo mi się nie podobało, a w tym tygodniu mi się podobało i zaraz wam powiem, co mi się konkretnie podobało. Mała mi się podobała! Mała! Mała, a jak tobie się odcinek podobał? Było mało kotków w odcinku, ale to dlatego nie było idealnie. Gdyby były kotki, to byłoby za dobrze. Przede wszystkim podziękowania, bo ostatnio wspomniałem o tym, że ileś tam procent was nie subskrybuje mojego kanału i zobaczyłem, że część z was stwierdziła, że w sumie dam tego suba. Także rzecz jasna zachęcam do tego, żeby zostawić suba, ale generalnie mówię o tym, żeby wam podziękować, bo to oznacza, że moje słowa nie obijają się jak groch o ścianę. A ja już nie będę obijał dalszego grochu o wasze uszy, jeśli mogę tak sobie tutaj zafreestylować, tylko przejdziemy do analizy odcinka, a ten, tak jak powiedziałem, był świetny. Naprawdę był dobry. Już w pierwszych sekundach odcinka zostaliśmy wrzuceni do wirującej betoniarki, ale osobiście czekałem właśnie na to, bo tydzień temu, tak jak powiedziałem, wynudziłem się całkiem mocno. I powiedzieć, że dzisiaj się nie zawiodłem, to jak nic nie powiedzieć, bo już po kilkusekundowej zapowiedzi 8 odcinka było widać, że wizualnie, w porównaniu do tego 7, to są dwa światy. Ale nie spodziewałem się aż takiej uczty. Nawet nie wiem od czego zacząć. To, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to jest choreografia. Wiecie, jak czasami wymiany ciosów w Dragon Ballu albo w ogóle w jakimkolwiek anime to jakieś chaotyczne sklejki ciosów, typowe da, albo co gorsza 4 klatki zapętlone w kółko i to udaje walkę. Nawet jeśli już jest jakiś element choreografii walki, to zazwyczaj on trwa kilka sekund. 2-3 ruchy są ze sobą powiązane i mamy ucięcie, jakąś kamerę z innej perspektywy. Tutaj ta cała początkowa sekwencja była skonstruowana z zachowań, które były naturalnymi następstwami ruchów przeciwnika. Najbardziej satysfakcjonujące dla mnie są elementy walki, które w płynny sposób się ze sobą łączą i podam wam jeden z wielu przykładów. Sekwencja, w której na początku Goku jest odrzucony i defensywnie wyhamowuje o ziemię długokrótkiem, ale jednocześnie wykorzystuje jego położenie i kąt oparcia, żeby wydłużyć go, próbując trafić w głowę Tamagamiego. I tutaj się nie ucina cała sekwencja, idziemy dalej. Tamagami unika tego długokrótka, wykonując obrót i wykorzystując pęd obrotu, wyrzuca swój młot, atakując nim Goku. I idziemy dalej, bo Goku unika młotu, rzuca się w stronę Tamagamiego, który nie ma teraz broni w rękach, ale robot dalej używa telekinezy i przywołuje młot zza pleców Goku, jednocześnie próbując go nim podobnie uderzyć, więc mamy cały czas defensywę mieszaną z ofensywą i każdy kolejny ruch jest następstwem poprzedniego. Ale to się tutaj nie kończy, bo Goku w następnym momencie wyczuwa nadlatujący przedmiot, teleportuje się unikając go, ale przy okazji staje na nim, żeby wykorzystać technikę Tamagamiego przeciwko jemu samemu i skorzystać z pędu lecącego młotu, zbliżając się do przeciwnika. To jest Dragon Ball, o jakiego nic naprawdę nie robiłem, prócz nagrywania głupich filmików na YouTube'a. I nawet nie będę się zbytnio pochylał nad kwestią animacji i rysunków, bo tutaj po prostu mucha nie siada. Gra kamerą, dynamika tych scen, płynna animacja nawet w przypadku włosów Goku, które umówmy się, nie zawsze reagują na najmniejszy ruch postaci. To się wszystko składa na póki co najlepszą walkę w Dragon Ball Daima i to bez bliskiego drugiego miejsca. No, ta walka z żołnierzami w 4 odcinku też była świetna pod kątem choreografii, ale tutaj to jest inny poziom. Przez chwilę przeszło mi przez myśl, że długokrótek się złamie pod naciskiem młota Tamagamiego, ale chyba nie doceniam tego legendarnego przedmiotu. Nawet nie wiem, czy długokrótek byłby w stanie się złamać. Złamać to ja się jestem w stanie. Po kebabie z ostrym sosem. Ciekawie w ogóle było zobaczyć, jak dobrze też walczy Tamagami. To nie był ślamazarny grubasek, który polega tylko na sile uderzenia gargantuicznym młotem, jak można się było spodziewać, albo w sumie oceniać, może niesłusznie po jego okładce. Pokazał kilka ruchów, nic czego byśmy nie znali, ale i tak miło było patrzeć na wyrównaną walkę, a nie na grę do jednej bramki. Przynajmniej do czasu, bo tak było właśnie do transformacji w Super Saiyanina. I to nie jest tak, że po ostatnim omówieniu mam teraz potrzebę wylizać daj mi dupkę, żeby wam się dobrze oglądało, ale naprawdę
ostatni raz tak dobrze narysowaną walkę w Dragon Ballu widziałem w Dragon Ballu Super Broly. Gogeta i Broly, ewentualnie Vegeta i Broly. Ilość drobnych detali, które można wyłapać dopiero za którymś razem, jest zdumiewająca. Realistyczny kurz odbijający się od Tamagamiego, kiedy Goku się transformuje. Kosmyki Goku, które delikatnie reagują na wyłączenie aury. Czy to genialne i, co najważniejsze, realistyczne oświetlenie postaci odwróconych bokiem do zachodzącego słońca. Tak powinna wyglądać animacja. Znowu dostaliśmy perspektywę wirującej kamery, ale tym razem ma tutaj to większy sens niż ostatnio, bo teren walki jest znacznie większy i mamy dwa osobne pędzące tła. Jedno bliżej, drugie dalej w innym tempie, więc to plus oddalona kamera bardziej niż chociażby w 4. odcinku, kiedy mieliśmy tę walkę na dziedzińcu, na dość małej przestrzeni, to teraz dodało większej głębi i mam wrażenie jest bardziej adekwatne do sytuacji, czyli starcia w dużej, otwartej przestrzeni, której swoją drogą rozmiar został pięknie podkreślony następnym ujęciem z lotu ptaka, kiedy zobaczyliśmy lasery, którymi Tamagami próbował uchwycić Goku. Wisienką na tym pysznym torcie była sekwencja kończąca animowana przez pana Naotoshiego Shidę, który znany jest z tego, że do właśnie dużych momentów jest zawsze zatrudniany, a te jego żywe ruchy kamerą, czy nieco ostrzejsza kreska, czy pięknie wyglądające tumany kurzu i takie migoczące charakterystyczne efekty specjalne, myślę, że to jest coś, co jest w stanie poznać większość fanów, zwłaszcza tych, którzy też śledzą One Piece, bo pan Naotoshi Shida jest często wykorzystywany do tamtych takich bardziej emocjonujących sekwencji. Sprawdziło się w tym odcinku też kilka moich domysłów. Jednym z nich jest użycie przez Goku SSJ-2 do zakończenia walki. Tak na dobrą sprawę nieźle radził już sobie w Super Saiyanie zwykłym, ale myślę, że Goku czuł może, że nie ma co przeciągać walki. Fabularnie jakby tutaj staniki nie latały, bo walka trwała jakoś 6 minut czasu antenowego i zakończyła się tak naprawdę po kilku chwilach, ale uważam, że jest to dobry pomysł, bo brak przeciągania akcji to jest coś, co w kontekście poprzednich odcinków jest mile widziane. W zamian za to dostaliśmy przepiękną, intensywną i treściwą walkę. No i mamy też brak czepiania się ewentualnego fanów, że Goku nie radzi sobie z jakimś tam robotem i musi walczyć z nim ileś tam odcinków. Więc poradził sobie i praktycznie porobił go jak chciał. Fakt. Tamagami, wypruwając z siebie może nie żyły, co przewody, skoro jest robotem, zdołał przekierować Kamehameha w powietrze, Kamehameha Goku w SSJ-2, ale widać było, że to był jego limit, że Goku nie wypruwał z siebie żył w przeciwieństwie do przeciwnika, no i Goku resztę tak naprawdę zakończył pojedynczym ciosem, więc mimo, że tak jak powiedziałem, ta walka pod fabularnym kątem jakby gaci nie zerwała, to jest to naprawdę akceptowalny scenariusz. I tak między nami, nie wiem jak was, ale mnie bardzo cieszy powrót formy SSJ-2. Uważam, że to powinna być jedna z wielu scen użycia tej transformacji w Dragon Ball Daima. Odnośnie tego, że to nie był koniec walki w cudzysłowie, zdziwiło mnie to na początku, ale biorąc pod uwagę, że padły słowa, że nikt nigdy nie dotarł do tego momentu, to myślę, że niesprawiedliwym byłoby, gdybym powiedział, że nie tak się umawialiśmy, no bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, na czym będzie polegać ta walka. Wiedzieliśmy, że to będzie kwestia pokonania Tamagami w pojedynku, ale nikt nigdy nie powiedział, że to będzie tylko walka na pięści. Myślę, że Tamagami tym wszystkim chciał nie tylko sprawdzić moc Goku, ale też jego charakter, może jego serce. Ktoś zły zapewne, no wyobraźcie sobie taką sytuację, dajmy na to, że ktoś bardzo silny, ale jest jednocześnie zły i pokonuje Tamagamiego i teraz widzi, że musi jeszcze grać w kubki, więc myślę, żeby się zdenerwował, zwłaszcza po wygranej walce, ale Goku przyjął to jako coś zupełnie naturalnego. I pamiętajcie, że oryginalnie Smocze Kule były stworzone jako nagrody dla zasłużonych nameczańskich wojowników, więc być może, i to jest już moje dopowiedzenie, Neva, czyli stwórca Tamagami, miał z tyłu głowy coś podobnego tworząc Tamagami, że sprawdzona ma być przez nich nie tylko moc śmiałka, ale też intencje. I do tego, że gra w kubki ma też dodatkowe intencje, że ta scena miała jakby dodatkowy zamysł, przekonuje mnie również reakcja Pansy, która pyta, po co w ogóle była ta walka. Jakby mam wrażenie, że jakby twórcy byli świadomi, że widzowie zapytają dokładnie o to samo. Skoro gramy w kubki, to po co była ta walka? Ale jednocześnie brnął dalej w ten pomysł, bo tu nie chodziło o samą grę. Tu nie chodziło o samo znalezienie kuli, tylko też o drugie dno. Tak to interpretuję. Można też byłoby pomyśleć, że jest to gag Toriyamy, ale na gag wyglądało to za poważnie. Jakby klimat sceny był zbyt napięty, żeby potraktować to jako gag, że o, wygrałeś ze mną, ale musimy i tak grać w kubki. No i myślę, że też dodatkową rolą tej sceny mogło być pokazanie, jak dobry wzrok ma Goku, chociaż
to jest dość oczywiste, zwłaszcza, że Tamagami, którego przed chwilą Goku pokonał, no raczej nie byłby w stanie poruszać kubkami tak szybko, żeby zaskoczyć naszego bohatera. Co średnio kupuje, to to, że ci mieszkańcy zobaczyli smoczą kulę nad głową jednego typa dopiero jak Goku wskazał ją palcem, jakby nie widzieli jej wcześniej, ale powiedzmy, że byli zapatrzeni w jedno miejsce i nie zwrócili uwagi. Spodobało mi się swoją drogą podejście Tamagamiego do własnej porażki, jakby zero jadu, uśmiech na twarzy, pogratulowanie i potem nawet jeszcze pomachał naszym na pożegnanie. To mnie utwierdza dodatkowo w przekonaniu, że ich stwórca, Neva, jest pozytywną postacią i że tutaj faktycznie mogło chodzić o sprawdzenie intencji, że smocze kule mogą być przekazane, o ile trafią w dobre ręce. No bo były też w komentarzach teorie pod moimi filmami, widziałem, że Neva mógłby być zły. I nie mówię, że jest to niemożliwe, ale ja póki co w ogóle tego nie widzę. Ciekawie też, że hologram z drzewa zniknął, jakby jego rola była tylko kosmetyczna, tak mi się wydaje, ale to nawet nie jest kwestia tego, że smocza kula jest aktywna, tylko że Tamagami już jej nie strzeże, no nie? Ciekawe, co by się stało, gdyby Goku stracił kulę i miałaby ona leżeć gdzieś zakopana w piachu. W sensie 2 Tamagami dalej by strzegło kul, a ten trzeci, co, już by jej nigdy nie odzyskał? No nie wiadomo w sumie, bo to pierwszy raz, jak gość został pokonany. Goliro, ty się tam nie udawaj, że cieszysz się jako kolega, bo my wiemy, że jesteś kret. Jeszcze mówi, że my zdobyliśmy kulę. No i oczywista sprawa, Glorio gadał z Arinsu po raz kolejny i ten odcinek dał mi dużo do myślenia odnośnie teorii, że Glorio to cyborg. Chyba już tak nie myślę. Chyba Glorio po prostu jest przez nią wynajęty. Ale mówi do niej Arinsu sama, więc albo udaje do niej szacunek, albo faktycznie jest jej bardzo lojalny. Którą opcję wy bardziej widzicie? Myślicie, że Glorio też ma wobec Arinsu jakieś tam plany, czy po prostu wykonuje jej polecenia? No i ten cyborg Glorio nie pasuje przez kolejne wydarzenia, które mieliśmy pokazane w drugiej połowie odcinka, a Arinsu nazwała to swoim głównym planem, także myślę, że tutaj możemy już kilka takich większych kart odsłonić, albo w zasadzie odczytać, bo zostały one przed nami odsłonięte. Uwielbiam takie drobne smaczki jak Tamagami próbujący wypuścić Kamehameha i machający na pożegnanie. Małe rzeczy, ale budują niesamowitą sympatię do postaci. I kwestia jedzenia Goku. Goku zasłużył po tym wieczorze na kolację, więc nie będę tym razem się czepiał, że mamy scenę z jedzeniem, ale nie będę tego robił z innego powodu. Ta scena została wpleciona w inną scenę, więc nie mamy kilkudziesięciu sekund czy nawet kilku minut poświęconych stricte na jedzenie, tylko Goku je w locie i ta scena jest połączona z opuszczeniem wioski, z krótką rozmową z Pansy, która swoją drogą nic zbytnio nie wniosła oprócz rozluźnienia napięcia, ale to nie było tak, że straciliśmy jakoś bardzo dużo czasu, więc no trzeba było jakoś pokazać ten odlot, prawda? Liczę tylko na to, że podróż nisko przy poziomie Morza Ciemności to tylko zabieg jakby zapobiegający wykryciu przez żandarmerię i nie będzie jakichś bardzo przeciąganych scen, w których na przykład statek będzie zaatakowany albo co gorsza zniszczony przez te stwory. Degesu i Goma mają dobry gust, skoro ponownie oglądają sobie scenę poświęcenia Vegety. Robi wrażenie, co nie chłopaki? No, to też moja ulubiona scena, chociaż nie wyglądają jakby oglądali to dla przyjemności. No i następnie mamy do czynienia z potężnym, czy można powiedzieć nadpisaniem fabuły? Uszczegółowieniem można byłoby delikatniej powiedzieć, bo to nie tak, że w tamtej chwili coś się nie mogło wydarzyć, mówię o tej chwili, w której Vegeta się poświęcił, albo to nie jest tak, że coś zostało zmienione w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale tak. Arinsu była świadkiem naocznym wysadzenia Vegety, ale jej zazdroszczę. Ciekawe, czy jak się spotka z Vegetą w tej serii w Dragon Ball Daima, to zagada na ten temat. W sensie na przykład, umówisz się ze mną, kurduplu? Nie, to jest coś, co ja bym powiedział, jakbym spotkał Vegetę. No i sprawdza się moja teoria sprzed wielu miesięcy, chociaż częściowo, nie w pełni. Arinsu faktycznie zbierała DNA Majin Buu na Ziemi. Tylko nie sądziłem, że to akurat przy wysadzeniu się Vegety. Dziwne mimo wszystko jest to, że Goma i Degesu nie skomentowali tego, że Arinsu zabrała cząstkę Buu, tylko dalej się Głąb zastanawia, co ta baba knuje. A co knuje? W końcu dowiadujemy się chwilę później, bo przenosimy się na uroczą planetkę w pierwszym świecie demonów, która nieco swoim kształtem przypomina planetę Birusa. W sensie wielkie drzewo na takiej wyspie latającej. Podoba mi się ta lokalizacja, rodem ze średniowiecznego RPGa. Już też ostatnio o tym mówiłem, że niektóre sceny, ten hotel na przykład wyglądał jak z jakiegoś questa z Wiedźmina. Przyznaję, jest to w mało Dragon Ballowym stylu, ale miło jest to mimo wszystko dla oka. No i Marba, czyli postać, o której wiedzieliśmy z przecieków tam sprzed kilku miesięcy, ale nie sądziłem, że się okaże tak istotną osobą w uniwersum Dragon Balla. Może ze względu na jej niepozorny i dość komiczny wygląd tak nie sądziłem, ale zwróćcie uwagę na jej brzuch. Charakterystyczne M. I myślę, że nie będzie to daleko idąca teoria, kiedy powiem, że ten znak pochodzi właśnie od Marby, czyli
To, co miał Majin Buu na swoim pasie, to, co mieli potem wszyscy na czołach, nawet Vegeta. Więc mało tego, przez ten cały czas to M mogło oznaczać słowo Marba, a nie Majin. Wyobrażacie sobie teraz ból dupy wszystkich zatwardziałych fanów Dragon Balla Z, kiedy by się okazało, nie mówię, że tak się okaże, mówię tylko tak hipotetycznie, jakby się okazało, że Majin Vegeta, którego mają wszyscy wytatuowani na rękach i tak dalej, to tak naprawdę był Marba Vegeta? Muszę usunąć ten tatuaż, kurwa, to już nie brzmi tak fajnie. Ja no żartuję, to nie jest aż tak istotne, ale myślę, że możemy tutaj jakby pewną teorię dopisać. I przy okazji muszę się uderzyć w pierś, bo moja inna teoria okazała się nieprawdą, bo sądziłem, że to Glorio podróżował na ziemię pod imieniem Arinsu, używając jej pinu, ale już wiemy, że to była Arinsu, która osobiście podczas sagi Buu jeszcze zabrała esencję samego Buu. No i Arinsu, jak widać, próbuje stworzyć nowe stwory, Majiny, na kształt Buu, które mają być jej posłuszne i mają jej pomóc, uwaga, stać się królową całego świata demonów, więc został odkryty jej główny cel. Mało wysublimowany, no ale ma to niby sens, no bo nie będzie musiała się użerać i tam nikogo prosić o dofinansowanie. Okazuje się też, że próby stworzenia poprzednich Majinów już były, ale poprzedni Majin był bardzo słaby i być może mamy tutaj podobną sytuację co z androidami, na przykład jak Dr. Giro stworzył. Siła kosztem posłuszeństwa i na odwrót. No i jednak mamy spory retcon. Tutaj już można mówić o nadpisaniu, ale jeżeli trzymamy się jedynie mangi, to myślę, że jest to nadpisanie do zaakceptowania, ponieważ Daima dość ostrożnie podeszło do tematu i stworzyło sytuację, w której całość może się trzymać kupy. Ale od początku. W mandze Dragon Ball Shin mówił o Buu jako o przerażającym stworzeniu, dosłownie dżinie, którego przypadkowo stworzył czarnoksiężnik Bibidi. I to jest wszystko, co padło w mandze w tamtym momencie, bo słowa o tym, że Buu istniał od niepamiętnych czasów, a Bibidi jedynie znał sposób na opanowanie Buu, to są słowa Toriyamy, tak, ale z wywiadu. A jak już wiemy po kilku odcinkach Daima, tworząc tę serię, Toriyama raczej nie przykładał wielkiej wagi do swoich wywiadów, no bo spójrzcie na przykład na wywiad o pochodzeniu Kaioshinów. Coś tam wziął, coś tam olał, coś tam zrobił na nowo i już. Ale Daima opowiadał o sytuacji, w której wszyscy myśleli, że to Bibidi go stworzył, więc to pasuje do mangi. Nawet Marba się zapiera i mówi, że to Bibidi jest stwórcą, ale Arinsu twierdzi, że jest naprawdę. Czyli to była oficjalna wersja, w którą również mógł wierzyć Shin, tłumaczący to naszym bohaterom w oryginalnej mandze. Podoba mi się ta akcja. Ogólnie retcony w Dragon Ballu zazwyczaj rodziły dziury w fabule, a tutaj mamy to całkiem sprawnie wyjaśnione, no i dziur nie widzę, jeśli rzecz jasna olewamy wywiad. No i jest to ewidentnie zabieg fabularny, żeby wprowadzić postać, która ma wielkie zdolności i już nie musi tego udowadniać, no bo rzecz jasna znamy już Buu. I wiecie co? Stawiam, że po kilku nieudanych nowych Majinach powstanie jeden potężny, najprawdopodobniej przypadkiem, tak jak oryginał, i ten nowy będzie w stanie absorbować innych, na przykład tak jak oryginalny Buu, i będziemy mieli powtórkę z walki Super Buu i Vegito. Inna wersja Buu kontra inna wersja Vegito, no bo fuzja robaczkowa, a nie potary. Co sądzicie o takich odgrzewanych kotlecikach? Kupilibyście? No i słowa Arinsu niejako zaprzeczające teorię o cyborgu Glorio, bo Arinsu mówi, że nie jest w stanie stworzyć Majina. A niech to, a tak się dobrze bawiłem przez te 2 tygodnie. Bardzo podobał mi się smaczek wizualny z 4 formami Buu, które jedna po drugiej układały się z dymu wydostającego się z kotła. Drobnostka, ale miła dla oka. Arinsu zdradza swój cel zostania królową, ale ciekawa sprawa ma miejsce chwilę później. Mówi, że jak jej się to nie uda, to użyje smoczych kul, w sensie jeśli siłą się jej nie uda, no bo ma swoje pionki na tej planszy. Wiadomo, pionki chodzi o Glorio, który dla Arinsu zbiera kulę rękoma Goku, tylko co Glorio z tego będzie miał? Hajs? Pozycję? A może Arinsu go wykoleguje i wtedy Glorio stanie po naszej stronie? Bo Goku raczej i tak by mu wybaczył zdradę. Myślę, że może tak być. Czyli plan Arinsu wygląda tak, że tworzy ona nowego Buu do pokonania Gomy, a jeśli coś się nie uda, to ma zabezpieczenie pod postacią Glorio i kul. Czyli co? Nasi w ogóle nie będą się bić z Gomą? No jest taka opcja, nie? Jeśli ten nowy Majin Buu pokona Gomę. Średnio to trochę widzę. Mam wrażenie, że nasi bohaterowie raczej spotkają Gomę. No bo ten jest bezpośrednio związany z Dendim, no nie? Scena z naprutym Kadanem była dość luźna, ale miała jedną ważną rolę, żeby przekierować drugą drużynę z powrotem do Warpa. I w sumie to trochę głupio, bo dosłownie muszą zawrócić, ale Kadan powiedział, że tam spotkają się z resztą, czyli z pierwszą drużyną, tam gdzie jest Goku, więc no
praktycznie wyjdzie na jedno, bo to nie jest tak, że teraz Goku i reszta będą musieli na nich czekać. No i mamy potwierdzenie, że obie ekipy się połączą, a to jest świetna wiadomość i nie mogę się doczekać wspólnej podróży po drugim świecie, który spośród tych wszystkich trzech interesuje mnie najbardziej. A Hybeast swoim zachowaniem po raz kolejny wyróżnił się w swojej scence. Po prostu bawi mnie ten gość. To naprawdę jest taki odpowiednik pana Popo. Może troszeczkę inny, ale nadal zabawny. Nawet scena, w której opluł Vegetę, była fajna, chociaż bałem się, że Vegeta zacznie wykrzykiwać, że jest przecież księciem. Może nie królem, ale księciem. No ale widać tutaj już zmianę charakteru Vegety. Mimo tego, że dzieje się to niedługo po zakończeniu sagi Buu. Nie sądzę, żeby on był w takiej ekipie, mówię o Vegecie, tylko po to, żeby się z niego śmiać, więc nie boję się póki co takiego czarnego scenariusza. Nawet rozbawiło mnie to, jak Bulma cisnęła z niego bekę. No i w przyszłym tygodniu zapowiada się na spokojniejszy odcinek, z mniej intensywną akcją, chociaż jak tu mówić o mało intensywnej akcji, kiedy najprawdopodobniej smocza kula zostanie skradziona podczas pobytu w hotelu. No ale chyba nikt nie wierzy w to, że kula będzie skradziona na kilka odcinków, co nie? Tak czy inaczej, Pansy w piżamie, mimo że postacie mają inne ubrania, to jest siła na przykład One Piece, że postacie co chwilę mają nowe stroje, przez to uniwersum wydaje się żywsze. No a piżamowego Goku to się nie spodziewałem, ale nie powiem, że to niemiłe zaskoczenie. Chociaż epickiej akcji jak dzisiaj to się nie spodziewam, ale kto wie. Odcinek 8 Dragon Ball Daima oceniam na... Oceniam na 9 na 10. Bardzo mi się podobało, zwłaszcza pierwsza połowa, ta walka była genialna, ale już ile się naspuszczałem nad nią, to sami słyszeliście. Jeśli chcecie się troszeczkę... Nie może pospuszczać, po prostu podyskutować, ok? Nie musicie się tam też tak ekscytować jak ja, ale chodzi o to, że dzisiaj o 18:00 tradycyjnie będzie live, także zapraszam was na dyskusję. Jeśli wam się podobało, to możecie zostawić lajka, czekam na wasze komentarze, napiszcie mi, jak wam się podobał 8 odcinek. Podejrzewam, że będą osoby, które zrugają go od góry do dołu, bo tak to już jest. Dragon Ball Daima dzieli społeczeństwo, ale ja myślę, że jestem przykładem na to, że można z jednego biegunu przeskakiwać na drugi, dosłownie z tygodnia na tydzień, także ciekaw jestem waszej oceny, po prostu. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się,